Witajcie! Silniki wysokoprężne produkują duże ilości szkodliwych substancji, ale najgorsze dla zdrowia są cząstki stałe, które stanowią znaczną część wydalanych z diesla spalin. Głównym elementem systemu oczyszczania, który za to odpowiada, jest rzecz jasna filtr cząstek stałych. Dzisiaj opowiem o jego regeneracji. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Razem z wejściem w życie w 2014 roku normy spalania Euro 6 limity emisji cząstek stałych zostały rygorystycznie zmniejszone. Aż o 66% względem Euro 5. Obecnie wynoszą one 10 mg na kWh. DPF redukuje emisję cząstek stałych ze sporą skutecznością, przekraczającą nawet 99%. Działa w ten sposób, że zatrzymuje niedopaloną dieslowską sadzę, uniemożliwiając wydostanie się jej do atmosfery. Cząstki stałe to małe drobinki węgla, które osadzają się na filtrze, a zbiera się ich tam na tyle dużo, że z czasem mogłyby uniemożliwić przelot spalin do wydechu. Aby tego uniknąć, zalegający w filtrze osad należy wypalić, bo sadza to nic innego jak węgiel, który po spaleniu zamienia się w dwutlenek węgla i wodę. Taka reakcja termochemiczna w wielkim skrócie zachodzi w filtrze, ale żeby mogła być skuteczna, potrzebna jest bardzo wysoka temperatura spalin, która zagwarantuje wypalenie całej sadzy. I tutaj przechodzimy do regeneracji filtra DPF. W tym ciągniku ma kilka rodzajów, albo może lepiej powiedzieć, że jest kilkustopniowa. Wszystko zależy od tego, na jakich trasach jeździmy, ale też od specyfiki naszej pracy. Jeśli stylem jazdy zapewnimy odpowiednie warunki do działania systemu oczyszczania, to filtr wypala sadzę automatycznie. Co to są optymalne warunki? Chodzi o utrzymywanie stałej, wysokiej temperatury spalin, której sprzyja np. jednostajna jazda autostradą na wysokich obrotach przy silniku rozgrzanym do optymalnej temperatury. Jeżeli przez dłuższy czas jeździmy na krótkich odcinkach, na których musimy ciągle się zatrzymywać, choćby z powodu korków, to nie zapewniamy odpowiednich warunków do automatycznej regeneracji filtra. Podobnie przy długotrwałej jeździe z niskimi prędkościami. Wtedy może być potrzebna specjalna jazda regeneracyjna, którą zasygnalizuje kontrolka filtra cząstek stałych, centralna lampka ostrzegawcza oraz komunikat filtr DPF zregenerować. Da się również usłyszeć sygnał dźwiękowy. Producent tego ciągnika w takiej sytuacji zaleca około godziny jazdy powyżej prędkości 50 km na godzinę. I mamy to zrobić do 4 godzin od pojawienia się komunikatu. No tak, ale co jeśli z różnych względów nie mamy takiej możliwości i nie wykonamy jazdy regeneracyjnej? Istnieje jeszcze możliwość regeneracji filtra cząstek stałych przy stojącym pojeździe. Jeżeli ilość zalegającej w filtrze sadzy zbliży się do określonego przez producenta poziomu, to zobaczymy komunikat filtr DPF zregeneruj na postoju. I tego raczej bym już nie ignorował, bo przekroczenie krytycznej ilości sadzy spowoduje konieczność regeneracji filtra w warsztacie. Ale o tym później. Rozpoczynając regenerację na postoju, trzeba pamiętać, że silnik musi mieć temperaturę roboczą, żeby proces przebiegał prawidłowo. Dlatego przy zimowych temperaturach należy go najpierw rozgrzać. Instrukcja podaje, że wystarczy do tego około 20 minut jazdy, ale w życiu bywa różnie, szczególnie zimą. Jeśli na zewnątrz jest minus 20 stopni Celsjusza, to rozgrzewanie może trwać nawet 2 godziny, a i tak ostatecznie może okazać się nieskuteczne. Silnik nie rozgrzeje się do prawidłowej temperatury także w sytuacji niepoprawnie działającego układu chłodzenia. Dobra, silnik złapał temperaturę. Teraz trzeba się zatrzymać w bezpiecznym miejscu z dala od materiałów łatwopalnych, bo układ wydechowy podczas regeneracji mocno się nagrzewa i ciągnik może stworzyć niebezpieczeństwo pożaru. Po zatrzymaniu przełączamy skrzynię biegów na neutralny i zostawiamy odpalony silnik. Włączamy hamulec postojowy. Regenerację odpala się tym przełącznikiem. Należy przytrzymać go u góry na dłużej niż 3 sekundy. Wtedy zostanie wyświetlony komunikat regeneracja DPF aktywna. Ważne, żeby podczas regeneracji nie wciskać żadnego z pedałów, bo wtedy proces zostanie przerwany i wszystko trzeba będzie zaczynać od nowa. Może ją także przerwać wyłączenie silnika, zmiana biegu lub zwolnienie hamulca ręcznego.
Wszystko trwa od 45 minut do godziny i w trakcie silnik może brzmieć nieco inaczej niż zazwyczaj. Poprzez zwiększone obroty wzrośnie też spalanie, a z układu oczyszczania spalin może trochę dymić. Pamiętajcie, że wypalanie na postoju nie włączy się, jeśli filtr nie jest wystarczająco zapełniony sadzą, a komputer nie komunikuje takiej potrzeby. Byłoby to nieuzasadnione marnowanie paliwa, więc nic nie dadzą próby regeneracji DPF-u z wyprzedzeniem, jeśli przyszłoby Wam coś takiego do głowy. Jak wspomniałem, jeśli nie oczyścimy filtra na postoju, to może być konieczna regeneracja w autoryzowanym serwisie. Wtedy widzimy komunikat serwisowe DPF konieczne. A w skrajnych zaniedbaniach, gdy zostanie zignorowane i to polecenie, system zredukuje moment obrotowy silnika. Dalsze ignorowanie konieczności wypalenia filtra DPF skutkuje już tylko uszkodzeniem systemu oczyszczania spalin albo silnika. A do tego przecież nie chcemy dopuścić. Tyle na dzisiaj. W komentarzach dajcie znać, co sądzicie o konieczności stosowania filtra DPF w dieslach. Słyszałem różne opinie. Jestem ciekaw, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Komentarze zostawiam do Waszej dyspozycji. Ja życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia!